Witajcie serdecznie w kolejnym zadaniu matematycznym, w kolejnej zagadce matematycznej. Dzisiaj mamy do czynienia z działaniem, w którym występują różne działania matematyczne. Widzimy tutaj działania w nawiasie, dzielenie i dodawanie oraz odejmowanie. Aby wykonać to poprawnie, w pierwszej kolejności trzeba znać tak zwaną kolejność wykonywania działań. Zastanówcie się, czy przypominacie sobie coś takiego ze szkoły. Może nadal uczęszczacie do szkoły i doskonale wiecie, jak trzeba to zrobić, jak to zadanie trzeba zrobić. Spróbujcie je obliczyć na kartce papieru, może wprowadzić w kalkulator. Zapiszcie sobie gdzieś wynik, no i poczekajcie na rozwiązanie. Zachęcam wszystkich do tego, aby podeszli do tego zadania, zanim zacznę je tłumaczyć. Zatem zaczynam. Zacznijmy od wyjaśnienia kolejności wykonywania działań. Ona jest następująca. W pierwszej kolejności wykonuje się tak zwane działania w nawiasie. Czyli wszystko, co jest w nawiasie, trzeba zrobić jako pierwsze, w pierwszej kolejności. My tutaj mamy jedno duże, bardzo długie zadanie w nawiasie i widzimy, że przed nawiasem jest trójka. Zwróćcie też uwagę, że za trójką nie ma żadnego znaku, ani mnożenia, ani dzielenia, dodawania, odejmowania. I jak my mamy się domyślić, co my z tą trójką mamy zrobić? To jest taki trik matematyczny. Matematyka dąży do prostych zapisów i zawsze, gdy mamy taki właśnie oto zapis, polega to na tym, że po prostu jest tutaj mnożenie, tak? Nie zapisujemy tego, natomiast jak najbardziej wiemy, że ono tam jest. Ja w związku z tym, że od tej pory już o tym wiemy, to napiszę, żeby Wam o tym przypominać w trakcie obliczania tego zadania. Zapiszmy sobie tutaj malutki xik. Taki krzywy mi wyszedł. Tak, ten xik oznacza, że będziemy mnożyć cały ten nawias razy 3. Ale najpierw, żeby pomnożyć ten nawias, musimy wykonać działania wewnątrz nawiasu. Zatem skoro już wiemy, że te działania w nawiasie mamy wykonywać jako pierwsze, to co kolejne? Kolejne są tak zwane działania na potęgach, czyli potęgowanie. Zazwyczaj potęgowanie wygląda w ten sposób, że to jest jakaś liczba, powiedzmy u nas jest to przykładowy x, do potęgi n-tej. Tak, czyli na przykład mogłoby to być 2 do trzeciej. Zwróćcie uwagę, że nie mamy takich zapisów tutaj, więc nie musimy tego wykonywać. Na równi z potęgami są też pierwiastki, czyli moglibyśmy mieć zapisany na przykład pierwiastek z literki a lub pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Wtedy byśmy musieli coś takiego wykonać, uwzględnić to w naszych obliczeniach. Natomiast zwróćcie uwagę, że również ani potęgowania, ani pierwiastkowania nie mamy tutaj, więc jakby możemy sobie w ogóle to pominąć. Kolejnymi działaniami po tych, które już wymieniłem, jest mnożenie i dzielenie. Jak już pamiętacie może z innych moich filmików lub dopiero będziecie eksplorować, przypominam, że takie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej. Czyli jeżeli mamy kilka działań matematycznych do wykonania po kolei, to wykonujemy je w kolejności od lewej do prawej. I w ten sposób, na przykład tutaj byśmy musieli najpierw mnożyć 3 razy 2, następnie dzielić na 4 ten wynik i ten wynik z tego dzielenia pomnożyć przez 3. Nie będziemy tego tutaj wykonywać, ponieważ, jak to się mówi, to nie jest nasze zadanie. Jeżeli sobie życzycie, w komentarzu napiszcie, rozwiążemy takie zadanie. W każdym razie wiemy, że następnymi działaniami jest mnożenie i dzielenie. Natomiast ostatnie działania, jakie się wykonuje, to jest dodawanie i odejmowanie. Czyli na samym końcu, jeżeli już będziemy mieć wyniki z dzielenia tutaj tego, które tu widzimy, będziemy mogli poddawać te liczby w nawiasie, a na końcu wykonać mnożenie. Zatem rozpocznijmy
nasze obliczenia. Przypominamy sobie, że nie mamy potęg, nie mamy pierwiastków, mamy nawias, więc zaczynamy od nawiasu. Tę trójkę zostawimy sobie na sam koniec. Widzimy tutaj to dzielenie i to dzielenie, wykonajmy je. Ja Wam przypominam, że bardzo wygodnym sposobem na dzielenie jest zapisywanie tego dzielenia jako ułamki. I jak się przyjrzymy, łatwo sobie taki ułamek wtedy skrócić przez 5, bo te dwie liczby są skracalne przez 5. 4 pierwsze, czyli inaczej 4. To pójdzie w to miejsce. Wykonajmy to działanie. Zapisujemy sobie jako ułamek 15 trzecich. Możemy skrócić obydwie liczby przez 3. 1, 5, 5 pierwszych, czyli inaczej 5. I ta piątka będzie szła sobie tu. Tak? Zatem nasze całe równanie przepiszmy w uproszczonej formie. To dzielenie, które tu wykonaliśmy, wpiszemy w to miejsce. To dzielenie, które wykonaliśmy tu, wpiszemy to w to miejsce. Piszemy 3. Pamiętamy, że nie musimy pisać tego mnożenia, ale na potrzeby teraz tego wyjaśnienia sobie piszemy, żeby o nim pamiętać, ale może następnym razem nie będziecie musieli pisać. Tu wyszło nam 4 plus 5 minus 1. Zgodnie z tym, co wcześniej powiedziałem, musimy wykonać działanie w nawiasie. Wykonajmy zatem działanie w nawiasie. Po kolei. W sumie pamiętacie, że dodawanie jest przemienne, nie musicie robić po kolei, więc ja zrobię i tak po kolei, żeby po prostu, żebyście to widzieli. 5 minus 4 to jest 1. 1 plus 5 to jest 6. 6 minus 1 to 5. Czyli cały ten nawias jest równy 5. Możemy to sobie zapisać albo w ten sposób, że zostawiamy sobie ten nawias tak, jak on był wcześniej. Możemy to też zapisać w ten sposób, bez nawiasu. I obydwa zapisy są prawidłowe. Wybieracie sobie, który chcecie liczyć, co zresztą nie ma znaczenia, bo już pewnie znacie wynik, jak już tak zapisane jest to działanie. Tak, to jest 15. Wynikiem tego działania jest 15. Dziękuję Wam za oglądnięcie tego filmiku, za zainteresowanie moim kanałem. Jeżeli Wam się podobało to zadanie, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie więcej. Postaram się nagrywać takich zadań znacznie więcej, żebyście mieli czym się zająć wieczorem, czy z rana przy kawie. W każdym razie subskrybujcie, lajkujcie, żeby mnie to napędzało. Poza tym jest możliwość wspierania mojego kanału. Tam poziomy wspierania sami wybieracie. Liczę na Was i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do następnego filmiku. Pa!